Witajcie! Skoro oglądacie ten film, oznacza, że tak jak mnie, chodzi Wam po głowie remont tarasu lub balkonu z wykorzystaniem deski kompozytowej. Gratuluję odnalezienia w gąszczu internetu filmu, w którym sprawdzę i porównam deskę tarasową polskiego producenta firmy Prodek z jej marketowym odpowiednikiem chińskiej produkcji. No to do dzieła! To badanie pozwoli nam na określenie, jak wytrzymała jest na zginanie deska położona pomiędzy legarami, czyli na najczęstsze obciążenia, jakie występują na deskach. Proszę włożyć pierwszą deskę pomiędzy podpory maszyny. Dobrze, czyli zaczynamy od wersji tańszej. No to zobaczmy, ile wytrzyma. Co pokazuje monitor? 100 kg obciążenia pomiędzy tymi dwoma punktami. 200 kg przekroczyliśmy. 300 kg. Deska się ugiła. I wracamy do punktu początkowego. Proszę spróbować przełamać. Jak widać, z łatwością Bez problemu. się rozeszło. Proszę w takim razie założyć drugą deskę. Czas na Prodek. No dobra. I rozpoczynamy test. 100 kg, 200 kg, 300 kg. No, deska ta poprzednia już pękła przy tym obciążeniu. 500 kg, 600 kg, 700 kg. Wow. No i pękła. Wiem, panie profesorze, każda deska kiedyś pęknie, ale jak to się stało, że ta wytrzymała zdecydowanie większy nacisk, a tym samym wytrzymała dłużej niż ta tańsza? Przyczyna leży w technologii wytworzenia. Deska Prodeku wytwarzana jest w technologii ekstruzji, czyli wytłaczania kompozytu polichlorku winylu z włóknem drzewnym, a deska tańsza wytwarzana jest w technologii koekstruzji, czyli współwytłaczania różnych gatunków polietylenu wysokiej gęstości. Stąd widzimy na przekroju różnego rodzaju rozwarstwienia, podczas gdy przekrój deski z polichlorku winylu z włóknem drzewnym jest jednorodny również co do barwy. Polichlorek winylu, czy z tego przypadkiem nie robi się okien? Tak, dokładnie. Stąd mamy długą tradycję technologiczną i potrafimy zrobić wyroby o znakomitej jakości i trwałości. Dodatkowo polichlorek winylu jest materiałem trudnopalnym, natomiast polietylen wysokiej gęstości pali się bardzo dobrze. No tak, to kolejna zaleta. Panie profesorze, mówił pan, że czekają nas w tym laboratorium 3 testy, czyli został nam jeszcze jeden. Dokładnie tak. I tu pana zaskoczę. Ten trzeci test zrobimy na tej samej maszynie, natomiast będziemy robić to cyklicznie. Będziemy wymuszać siłę w funkcji czasu. I w ten sposób poddamy to obciążeniom zmiennym. I tu się popiszę mądrym słowem, to jest test na zmęczenie, tak? Dokładnie. Panie profesorze, wiem, że męczę, ale muszę. Taką mam tutaj rolę. Na czym będzie polegał test na zmęczenie? Test na zmęczenie będzie polegał na zadawaniu desce cyklicznym obciążeniom zmiennym w czasie. Będziemy ją obciążać do poziomu 300 kg, a następnie odciążać do 50 kg. I tak przez 50 cykli albo więcej, jeśli będzie trzeba. Mówiąc krótko, kto wytrzyma dłużej, ten wygrywa. Ten wygrywa. Zacznijmy od tej tańszej. Dobra? Do takiej deski 300 kg to bardzo dużo, dlatego że przy wytrzymałości statycznej wytrzymywała nam 320-315 kg, więc wydaje mi się, że tych cykli będzie kilka. Rozumiem. No tak, ten charakterystyczny dźwięk. 4 cykle. No okej, wszystko jest jasne. Czyli tańsza deska wytrzymała 4 cykle przy obciążeniu od 50 do 300 kg. Dokładnie tak. Dobrze, to teraz czas na Prodek. O, idealnie. I zadajemy na razie to samo obciążenie. No tutaj mogę się założyć, że będziemy musieli zwiększyć obciążenie dwukrotnie. Do 600? Do 600. No dobrze, dajmy szansę, bo ta wytrzymała 5, tak? 4. 4. Myślę, żeby dłużej nie trzymać też naszych widzów w niepewności, może zatrzymajmy ten test i rzeczywiście zwiększmy obciążenie do 600 kg. Już mamy 2-3 cykle. Już jest nieźle. A jakie ugięcie? Ugięcie jest 2 mm i 0,3. Te deski w obciążeniu statycznym wytrzymywały około 700 kg, 750. Dobrze zhomogenizowany kompozyt, jednorodny, daje taki efekt. Czyli tonę. Tonę, tak. To. Czyli mamy zadane obciążenie od 50 kg do 1 tony.
No. W pierwszym cyklu przy obciążeniu 1 tona. Dodajmy tylko, że ta deska pękła przy obciążeniu 300 kg w 4. cyklu. Cóż mogę powiedzieć? Dobrze skonstruowana deska. Deska warta polecenia. Dziś, wybierając materiały do budowy czy remontu, mamy ogromny wybór. Półki sklepowe czy internet pełne są produktów, które różnią się ceną, kolorami, firmami, ale przede wszystkim budową i wykonaniem. Testy mówiły same za siebie. Decydując się na wybór polskiego producenta Prodek, masz pewność, że kupujesz deskę tarasową, która będzie Ci służyła przez długie lata, a więc oszczędzasz na kolejnym remoncie. Ale oczywiście wybór należy do Ciebie. I pamiętaj, oszczędnych ludzi nie stać na najtańsze rozwiązania.